Azja oferuje zarówno najwyższe szczyty, najniższe doliny, najdłuższe linie brzegowe i najszerszy zakres ekstremalnych warunków klimatycznych. Region ten był również domem dla wielu niezwykłych, a czasem przerażających odkryć, których naukowcy wciąż dokonują. Od potencjalnych oznak ofiar z ludzi po rolę demonów w czasach prehistorycznych. W dzisiejszym odcinku przedstawimy znaleziska w Azji, które zmieniają wszystko, o czym myśleliśmy, że znamy. Mumie ognia. W przeciwieństwie do Egipcjan, którzy delikatnie balsamowali swoich panów, starożytne plemiona filipińskie miały inne podejście. Zamienili swoich zmarłych w ogniste mumie. Te makabryczne metody doprowadziły do przerażającego odkrycia. Mumie ognia z jaskiń grobowych Kabajan były kiedyś domem dla plemion Ibaloi i Kalanguja, które praktykowały złożoną mumifikację za pomocą ognia. Kiedy człowiek był bliski śmierci, zmuszano go do spożywania soli, aby wysuszyć ciało od wewnątrz. Później zwłoki były pieczone tygodniami lub miesiącami na małym ogniu. Mumie składano w ciasnej pozycji, a następnie fachowo wiązano sznurem, aby zmieściły się w maleńkich drewnianych trumnach, które były chowane w odległych jaskiniach. Udało się znaleźć ponad 300 z nich. Demon na glinianej tabliczce. Po raz pierwszy była odkryta w połowie XX wieku w podziemnej jaskini znajdującej się w północnym Iraku. Począwszy od 1950 roku, archeolodzy wykopali podziemne przestrzenie, odkrywając setki cennych artefaktów, które pozostały nietknięte przez tysiąclecia. Wśród nich znalazła się tabliczka, która na wygrawerowanej ilustracji przedstawia demona Zu. Jest pokazany jako skrzydlate stworzenie hybrydowe z rogami. Ciało mężczyzny, łapy i ogon ptaka oraz język podobny do węża. Tekst opisuje Zu jako nikczemne potomstwo boga Anu. Zgodnie z inskrypcją, Zu był uważany za złego ducha, który mógł opętać ludzi i powodować różne dolegliwości, w tym drgawki. Tabliczki Anunnaki. Seria tajemniczych tabliczek klinowych odkrytych we współczesnym Iraku dostarcza rzekomego dowodu na istnienie starożytnych kosmitów i ich działalności na Ziemi. Ponad 6000-letnie gliniane sumeryjskie tabliczki opisują rasę wyższych istot zwanych Anunnaki, które przybyły na Ziemię w poszukiwaniu złota. Zgodnie z tłumaczeniami, istoty te genetycznie zmodyfikowały wczesnych ludzi, aby służyli jako ich niewolnicy i pracownicy w kopalniach. Znalezisko sugeruje nawet, że bogowie Anunnaki krzyżowali się ze swoimi ludzkimi stworzeniami, brnąc do posiadania potomstwa półbogów. Przynieśli zaawansowaną technologię i wiedzę, które ukształtowały powstanie cywilizacji mezopotamskiej. Podczas gdy większość uczonych przypisuje Anunnaki mitologicznym opowieściom lub symbolicznym przedstawieniom natury, starożytni teoretycy twierdzą, że tabliczki opisują rzeczywistą, pozaziemską interwencję na Ziemi we wczesnym rozwoju ludzkości. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w radykalną teorię starożytnych obcych, tablice Anunnaki są przykładem chęci wyjaśnienia naszego tajemniczego pochodzenia i powiązań z kosmosem. Kości dziecka z Aszkelon. Starożytny port morski Aszkelon, położony na południowym wybrzeżu Izraela wzdłuż Morza Śródziemnego, służył jako główny ośrodek handlowy w epoce brązu i żelaza. Wykopaliska ujawniły tam relikty z okresu neolitu. Pod łaźnią z czasów rzymskich archeolog dokonał niepokojącego odkrycia. Znajdował się tam kanał zatkany kośćmi dziecka. Dalsze badania ujawniły ponad 100 szkieletów niemowląt zgromadzonych w odpływie. Badania kryminalistyczne wykazały, że wiek szczątek wahał się od noworodka do 3. miesiąca życia. Archeolodzy teoretyzowali, że łaźnia mogła służyć jako miejsce, w którym kobiety pozbywały się niechcianych dzieci. W niektórych kulturach noworodki nie były uważane za w pełni ludzkie, więc dzieciobójstwo było powszechną praktyką, a kanalizacja zapewniała dogodne miejsce do ukrycia maleńkich zwłok z dala od widoku publicznego. Dół pełen głów.
Bezgłowe ciało w pozycji klęczącej zostało niedawno odkryte na stanowisku archeologicznym Shimao Ancient City w prowincji Shaanxi w środkowych Chinach. Archeolodzy uważają, że ten człowiek padł ofiarą rytualnej dekapitacji i pochówku ponad 3600 lat temu. Szkielet został znaleziony ułożony z rękami związanymi za plecami i umieszczony w klęczącej, wyprostowanej pozycji. Kilka metrów dalej leżał stos ponad 80 ludzkich głów, które zostały odcięte od ciał. Lokalizacja bezgłowych szczątków i układ jego kończyn wskazują na celowy ceremonialny pochówek po egzekucji. Jeden z dołów grobowych w Jongszu zawierał ponad 300 zamordowanych i pochowanych razem ofiar. Ułożone ciała i odcięte głowy odzwierciedlają przerażającą brutalność stosowaną przez królów Shang do rozszerzania swojego imperium i kontrolowania populacji poprzez strach. Dolina Swat w Pakistanie była domem dla jednych z najwcześniejszych kultur świata i ma bezpośrednie powiązania z wczesnym buddyzmem. Ze względu na swoją starożytność, region często dostarcza tajemniczych artefaktów z minionych epok. Niedawno miejscowy mieszkaniec odkrył dziwną skrzynię osadzoną w wysychającym jeziorze. Pudełko posiada wygrawerowane oznaczenia i symbole. Podczas gdy zawartość pozostaje nieznana, rodzą się różne pytania. Czy kryje w sobie lśniący skarb jak w dziecięcych opowieściach o odkrytych skrzyniach pełnych złota? A może starożytne teksty lub relikty, które mogłyby zmienić naszą wiedzę historyczną? Na te odpowiedzi musimy niestety jeszcze trochę poczekać. Dziwaczny kosmita. Jakiś czas temu archeolodzy odkryli 3 dziwne, wydłużone czaszki sprzed ponad 1500 lat w pobliżu starożytnego królestwa Silla w Korei. 2 z nich wykazywały wyraźne oznaki sztucznej deformacji. Jednak trzecia miała naprawdę dziwaczne, obce proporcje, bez wyraźnych dowodów modyfikacji. Antropolodzy byli zdumieni wysoce nienormalnymi proporcjami, nazywając czaszkę enigmatyczną i nie wykazującą żadnych oznak celowej deformacji. Czy może to być dowód na istnienie nowego gatunku ludzkiego lub hybrydy? Szeroko zakrojone testy DNA okazały się niejednoznaczne. Nie było również artefaktów wskazujących na pochodzenie szczątków. Odkrycie kwestionuje założenia dotyczące różnorodności morfologicznej w starożytnych populacjach ludzkich. Bajkowy świat starożytnych Chin. W 2015 roku archeolodzy ogłosili czarujące odkrycie. Był to dół zawierający brązowe rzeźby wróżek sprzed 2500 lat. Znalezione w pobliżu wioski Sichuan artefakty przedstawiają kapryśne, mitologiczne stworzenia, które ujawniają wyimaginowany świat niegdyś zamieszkiwany przez starożytne umysły. Dół zawierał ponad 200 figurek o wysokości od 5 do 16 cm. Były tam sowy z ludzkimi głowami, wróżki, maski demonów i dziwne humanoidalne postacie trzymające węże. Według głównego archeologa obiekty odzwierciedlają fantazje i wyobrażenia typowe dla okresu walczących królestw. Jednak okoliczności towarzyszące pochówkowi są nieco złowieszcze. Figurki zostały celowo uszkodzone, a niektóre nawet spalone i rozbite. Często dochodzi do rytualnego niszczenia przedmiotów, aby usunąć je z ludzkiego świata i umożliwić duchom przejście do życia pozagrobowego. Które z odkryć zaciekawiło Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się taki odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wideo przetłumaczone przy wsparciu Eleven Labs.